Aby zaparzyć herbatę po turecku, przede wszystkim potrzebujemy do tego specjalnego tureckiego czajnika. Czajnik turecki składa się z dwóch części. Część dolna, gdzie gotuje się czystą wodę, i część górna, gdzie wsypujemy herbatę i parzymy esencję. Za chwilę Wam pokażę, jak to robimy. Tak jak już mówiłam, do dolnej części nalewamy czystą wodę. W zależności od tego, jak duży mamy ten górny czajniczek, nalewamy sobie wody. A do tego czajniczka nasypiemy herbatę. W międzyczasie można już podłączyć dolny czajnik, żeby się woda grzała. Ja turecką herbatę trzymam w takim pojemniku szczelnie zamknięty, żeby nie uleciał aromat, żeby się tu nic nie dostało, nieproszeni goście. I powiedzmy na śniadanie dla 3-4 osób sypię sobie 3 takie duże łyżki. To jest zwykła czarna herbata. To jest akurat herbata pochodząca z regionów Turcji Morza Czarnego, czyli Karadeniz. I herbatę dostaliśmy od rodziców Ceyhuna. Zawsze dostajemy wyposażenie po prostu, żeby nam nie zabrakło, zapasy. I te herbaty, jeżeli chcecie sobie kupić, no to musi być napisane Karadeniz. Podobno jest to lepsza herbata. Także jeżeli chcecie sobie kupić z internetu, nie wiem czy jest w internecie akurat ta, ale z tej firmy Douche na pewno będą dobre herbaty. Są u nas na Allegro, są u nas w internecie, w takich tureckich sklepach z turecką żywnością, z orientalną żywnością. Także można sobie zamówić. I one są najczęściej pakowane po pół kilo lub po kilogramie. Do tej zwykłej czarnej esencji lubię sobie dosypać tomurcuk, czyli Earl Grey. To są też herbata liściasta, tylko że te tureckie herbaty liściaste są bardzo drobne. I lubię sobie dosypać taką jedną łyżkę tomurcuk, daje bardzo fajny aromat i smak. I sobie przykrywam i stawiam na tym dolnym czajniku. Co nam to daje? Woda, która będzie się gotowała, będzie parować i będzie otwierać nam te liście, które są w górnym czajniku. I ten cały aromat, ten bukiet herbaciany będzie się fajnie właśnie nam otwierał i pogłębi smak i aromat herbaty. Ale to za chwilę. Czekamy, aż nam się woda tu zagotuje. Ok, i teraz woda nam się gotuje tutaj w tym dolnym czajniczku. Także poczekamy ze 2-3 minuty, aż naparuje do tego górnego czajnika, aż nam otworzy ten bukiet smakowy i zapachowy. Tutaj w tym górnym, to też jest zaparowane, jak widać. I już czuć w powietrzu herbatę, już czuć aromat herbaciany, także ja to zamykam, żeby to się tam kumulowało. I za chwilę będę zalewać ten górny czajnik gotującą się wodą. Ok, czyli tak, ściągamy sobie ten czajniczek górny, zalewamy w ten sposób najlepiej, żeby wszystkie liście nam się wymieszały i te 2 rodzaje herbat, które wsypałam. Ok. Tutaj za chwilę sobie doleję wody, żeby było więcej i od nowa ją zagotuję. Natomiast tutaj przykrywam.
stawiam sobie na górę, żeby się już parzyło. A tutaj czekamy, aż nam się z powrotem zagotuje woda. No i słuchajcie, za chwilę Wam powiem, jaki jest czas parzenia tej herbaty, bo nie da się tak jednoznacznie powiedzieć w czasie, czy to będzie 5 czy 10 minut, dlatego że musimy sobie sprawdzać. W tym momencie wszystkie fusy są na górze. Pływają sobie po powierzchni, są zalane. I one będą się parzyć w tej wodzie. I dzięki temu, że tutaj z tego dolnego czajnika woda będzie się znowu gotować, parować, podgrzewać ten górny czajnik, wtedy ta woda tutaj czasami też się gotuje. Jeżeli tutaj jest za duża temperatura, to tutaj też się gotuje. Ale ja ustawiam zawsze taką temperaturę, żeby tylko się tak podgrzewało. I wtedy te liście z góry zaczną opadać, te fusy zaczną opadać na dno. Kiedy całkowicie opadną na dno, to znaczy, że herbata jest gotowa do nalewania. Czekamy. Ok, i za chwilę sprawdzam. I już prawie wszystko opadło. Tutaj pod spodem się woda gotuje ponownie. Ale jeszcze nie gotowe, bo jeszcze trochę tutaj wokół jest. I widzicie, troszeczkę się już zaczyna gotować tutaj, bo jest bardzo wysoka temperatura na dole i tutaj też trochę już bulgocze. W międzyczasie opowiem Wam o tureckich szklankach, tulipankach. Taki tradycyjny kształt mają, nie bez powodu. Mówi się też na nie ingebelli. Dlatego, że mają trochę taki kształt bioder kobiety, talia i biodra. I tutaj słuchajcie, chodzi o to, że ten kształt nie bez powodu jest taki. Na dole herbata jest gorąca, podczas gdy tutaj na górze już jest troszeczkę chłodniejsza i możliwa do picia. I dzięki temu taka herbata, te szklanki są małe, ale taka herbata zostaje cały czas gorąca i nie stygnie tak szybko. Oczywiście możemy znaleźć szereg różnych kształtów, wzorów, szklanek, również takie z uchem, większe, mniejsze, bardziej zdobione. To jest taki bardzo, bardzo podstawowy, standardowy wzór szklanki tureckiej do herbaty. Ok, i myślę, że już jest gotowa herbata do nalania do naszych szklaneczek. Także bierzemy sobie górny czajniczek, nalewamy mniej więcej po tyle, oczywiście w zależności jak mocną herbatę lubicie. I teraz dopełniamy sobie z dolnego czajnika tylko wodą. Tutaj będzie mojego syna, także już będzie za chwilkę, także muszę mu z zimną wodą zmieszać, a tutaj nam samą gorącą leję. I słuchajcie, to nieprawda, że herbata turecka musi być bardzo słodka, ponieważ wiele Turków pije ją po prostu bez cukru. Także to jest wedle upodobań, słodka lub gorzka, jaką wolicie. I tak to się prezentuje. Polecam każdemu, ponieważ jest bardzo aromatyczna, dużo smaczniejsza niż nasza herbata z torebek, tak zwany Lipton popularny. Także bardzo polecam sobie wypróbować taką herbatę. Czy to na wczasach w Turcji, czy też we własnym zakresie w domu. Do zobaczenia, pa!